Cześć wszystkim, witam na najnowszym filmiku. Dzisiaj będzie odrobinę inaczej niż zazwyczaj, ponieważ postanowiłam zrobić po raz pierwszy na tym kanale first listen, czyli jakby pierwszą moją reakcję na cały album, tudzież w tym przypadku mini album. Jeżeli widzieliście mój unboxing 3 albumów Shiny, widzieliście, że zdobyłam również takie maleństwo 2009 Year of Us. I przyznaję bez bicia, znam na tej płycie na 100% 2 piosenki. Być może 3, jednej z nich nie jestem pewna. Ta starsza część dyskografii Shiny cały czas jeszcze jest jakby przede mną, jeszcze muszę ją poznać. No i to jest chyba całkiem niezły sposób, żeby to zrobić razem z Wami. Stwierdziłam, że posłucham po raz pierwszy wszystkich piosenek, zobaczymy jak mi się spodobają, zobaczymy czym było Shiny w tym roku 2009. I co, przeczytałam sobie teksty. Większość z nich jest na temat miłości odwzajemnionej, bądź też nieodwzajemnionej, sentymentalnej, melancholijnej, bądź też wręcz przeciwnie, I'm your bad boy i tak dalej. No ale skupimy się przede wszystkim na muzyce, bo to jest najważniejsze. Dobra, zaczynamy w takim razie z pierwszą piosenką, czyli Z You, Year of Us. On You. Lubię tą Mogłam się spodziewać, że będzie taka piosenka po przeczytaniu tekstu. Bardzo wpadająca w ucho piosenka. Łatwa do zaśpiewania. Przynajmniej refren. Uwielbiam ich wokale. O, tutaj Taemin jeszcze brzmi tak. Jeszcze nie ma tej głębi w jego głosie, którą teraz ma. O, natomiast On You już wtedy rozwalał system. Ona jest taka trochę repetytywna ta piosenka, bo właściwie opiera się na tych paru funkcjach, na tych pochodzie paru funkcji. No ale harmonie tworzone przez ich głosy, właśnie nie przez jakby tło instrumentalne. Ciekawe w ogóle efekty dźwiękowe tam w tle są. Słuchanie On You to jest jedna z największych przyjemności przy słuchaniu piosenek Shiny. Właściwie nawet mogliby zakończyć tę piosenkę samą a cappellą. A cappella. Pianinko. W porównaniu do tych późniejszych ballad zdecydowanie jest ta piosenka prostsza w konstrukcji i cały czas jeszcze jakby nie pokazuje aż tak ich wokali. Wokali? Ich umiejętności wokalnych.
No ale z drugiej strony pamiętajmy, to jest rok 2009, jeszcze wtedy cały czas ich głosy się rozwijały. W każdym razie bardzo sympatyczna ballada. Taka troszkę słodko-gorzka. Dobra, teraz przechodzimy do drugiej piosenki, czyli do Ring Ding Dong. To w ogóle jest śmieszna sprawa z tą piosenką. Oczekujcie reakcji, nie ponownej reakcji na music video, ponieważ nie znoszę tego efektu dźwiękowego, tego efektu, który jest nakładany na ich głosy w tej piosence. Nie znoszę, nienawidziłam go już wtedy, kiedy po raz pierwszy się w muzyce zachodniej pojawił i nie znoszę go do tego momentu, do teraz, rok 2019, a ja cały czas go nie znoszę. I przyznaję bez bicia, że Ring Ding Dong przez bardzo długi czas nie byłam w stanie słuchać. Nie byłam w stanie słuchać, bo po prostu tak mnie denerwował ten efekt dźwiękowy. Wiecie, o co mi chodzi, o ten taki elektroniczne brzmienie w głosie. No ale stwierdziłam, że kurczę, to tak być nie może. To jest piosenka legendarna, jeżeli chodzi o dyskografię Shiny. Jak ja mogę jej nie znać? No i zaczęłam ją słuchać. I powiem Wam tak, gdyby ta piosenka nie miała tego efektu dźwiękowego, tej elektroniki nałożonej na jej głosy, byłaby prawdopodobnie w moim top 3 ulubionych piosenek Shiny. Uwielbiam, tam są takie harmonie, oni robią tak fajne rzeczy z głosem, swoim własnym i bardzo się cieszę, że na niektórych wykonaniach, jeżeli chodzi o wykonania live, tego efektu nie ma. Boże, jak się cieszę. I tak bardzo żałuję, że nie będzie już możliwości, no bo bez Jonghyuna nie ma jak tego zrobić, żeby nagrali nową wersję tej piosenki tylko ze swoimi głosami. No i wracając do music video, nadal go nie widziałam w całości. Wyrzuciłam w ogóle ze swojego umysłu, że on istnieje, bo nie mogłam słuchać tej piosenki. I teraz postanowiłam, że nie ma szans. Ponieważ ją tak polubiłam, zareaguję do music video też. Wiem tylko, że są tam bardzo ciekawe fryzury, jeśli chodzi o naszych chłopców. Dobra, lecimy. Ring Ding Dong. Uwielbiam te bębny z tyłu. Czemu nie mogli zostawić takich tych głosów? O co? No uspokójmy się. Nie było potrzeby. Nie było. Po co to zrobili? A najbardziej to boli w przypadku głosów Jonghyuna i Onu. Za to te harmonie. Uwielbiam za to elektroniczne efekty syntezatora w tle. Uwielbiam. Najlepiej słuchać tej piosenki. Najlepiej słuchać tej piosenki na słuchawkach. Wtedy słychać wszystko, co się dzieje w tle. Łącznik. Fajna sprawa. O Jezu, ten rytm jest tak uzależniający. Nic dziwnego, że jak wejdzie w ucho ta piosenka, to już nie chce wyjść.
nałożone na ich włosy. Nie. Efekty syntezatora w tle. To była jazda. Dobra, przechodzimy do... Teraz, czy to będzie JoJo? Jojo? Jakoś nigdy nie przyszło mi do głowy powiedzieć tego na głos i teraz nie wiem. W każdym razie jest to druga z piosenek, którą znam z tej płyty. Nie jakoś strasznie dobrze, ale słyszałam ją parokrotnie i podoba mi się taka troszkę melancholijna melodia. No zresztą jest ona, z tego co kojarzę, w większej części molowa, co u mnie jest bardzo dużym plusem. No dobra, sprawdźmy. O, już wtedy. Tutaj też rytm jest taki, że chce się podrygiwać. Jak to jest, że moje ulubione fragmenty piosenek bardzo często są te, które śpiewa Kid. Uwielbiam tę piosenkę. JoJo, okej. A w ogóle dopóki nie przeczytałam tekstu, no dobra, melodykę ma taką melancholijną, ale zupełnie nie przypuszczałam, że w gruncie rzeczy jest to taka dosyć smutna pod względem wymowy piosenka. O nie. Super harmonie, jak zwykle. Ale jednak na tym albumie jestem ciekawa, czy tak jest w ogóle na większości tych pierwszych albumów. Jeszcze śpiewali bardziej jakby... Nie widzę tego efektu! Jako grupa ich wokale nie rzucały się tak mocno w uszy, powiedzmy. Może oprócz Oniu i Jonghyuna rzeczywiście, ale cała reszta była tak mocniej w tle. Fajnie by było, jakby jeszcze kiedyś to wykonali na żywo. Jakoś tak nostalgicznie mi się zrobiło. Ta piosenka mi się kojarzy stanowczo z latami, może nie tyle mojej młodości, bo 2009 to nie był jeszcze, znaczy to już nie były lata mojej młodości, ale kojarzą mi się z takimi najfajniejszymi latami 90. troszkę. Melodycznie, instrumentalnie, sposób opracowania piosenki. Uwielbiam tą piosenkę. Dobra, lecimy Get Down. Widziałam, że to jest jeszcze śpiewane z... nie chcę skłamać. A, z Luną z FX. I ta piosenka pod względem tekstu jest taka dosyć sassy, bym powiedziała. Ciekawa jestem, jak będzie muzycznie. Chyba tak samo. Ciekawy początek. W porównaniu do
trzech piosenek. Stanowczo inny styl. Bardzo dużo rapu. Taka dosyć, bym powiedziała, ostra piosenka. Oj, stanowczo jest to piosenka pasująca do Key. Do jego głosu, jego osobowości chyba też. Wiecie, co w ogóle bym chciała? Żeby następny album Shiny miał jakąś piosenkę rockową. Chciałabym usłyszeć Shiny w roku. Naprawdę. Nie jest to piosenka, której słuchałabym na repeacie, bo jednak dla mnie najważniejsze są harmonie i głosy. Rap nie jestem aż taką wielką wielbicielką. Ale tę piosenkę mogłabym słuchać w takich momentach, kiedy nie wiem, chciałabym wyrzucić z siebie emocje. Czy tutaj w ogóle w tej piosence, bo jestem ciekawa, czy w tej piosence, no na pewno był Minho, tak? Na pewno był Key. Luny nie było wiele słychać, właściwie tylko w tle. Myślałam, że będzie może bardziej myślałam, że jej obecność będzie większa w tej piosence. Wydaje mi się, że to naprawdę była piosenka pasująca do Key. Najbardziej chyba z nich wszystkich. Ciekawa jestem, czy tutaj też... Właśnie, ciekawe kto napisał słowa, czy ja to gdzieś znajdę teraz. Let's see, lyrics. Tak, napisali, brali udział w pisaniu słów. To są, kurcze. No dobra. Chciałam powiedzieć, że to są, kurcze, fajni raperzy. Ci, którzy piszą swoje własne teksty. No to tyle. Dobra, lecimy teraz. Shiny Girl. Widziałam tam w tekście, że coś a propos tego, że I'll tell you you're my sunshine i tak dalej. Zobaczymy. Wow. Co się dzieje w tej piosence? Wow. Muszę posłuchać tej piosenki na słuchawkach. No to z tych skrapi, prawda, głośniczków na komputerze to bardzo dużo rzeczy się traci. A tam się tyle dzieje w tle, jeżeli chodzi o aranżację. Ciekawe połączenie rytmów. Okej, za to jest piosenka, której na pewno mogłabym słuchać na repeacie. Dobra, to nie jest piosenka dla każdego, stanowczo. Jest takim połączeniem stylów, taka zakręcona rytmicznie i melodycznie też. No ale harmonie. To było słodkie. Przepraszam, ale muszę chwilę przewinąć. Dobra. Już chyba wiem, jaka
jest kolejność ulubionych piosenek na tej płycie. Ale znowu w tej piosence słychać, że śpiewają jako jedność, jakby bardziej. A glipy są świetne, ale mimo wszystko to jest shiny. Nie wiem jak to powiedzieć, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi. No nie chodzi o to, żeby pojedynczy członkowie zespołu błyszczeli, tylko żeby błyszczał cały zespół, rozumiecie? Dobra, to była jazda. Świetna piosenka, naprawdę. Wow. Aż się zgrzałam. Dobra, teraz ostatnia piosenka. No myślę, że teraz będzie zupełny przeskok, bo z tego co wiem, to śpiewa Oniu z... Teraz znowu nie chcę skłamać z kim. Czekajcie, z kim on śpiewa tutaj? Z Kim Yeon-woo. Mam nadzieję, że przeczytałam dobrze nazwisko Kim Yeon-woo. I z tego co widzę po tekście, to jest taka bardziej melancholijna piosenka, no bo on śpiewa o tym, że już nie może jej kochać z daleka, że jest tym zmęczony. Taka raczej smutna treść piosenki. Zobaczymy jak to się przekłada na melodię, na stronę muzyczną. Dobre pianino nigdy nie jest złe. Dobry fortepian znaczy się. Zawsze zaskakuje mnie, jak niski głos ma Oniu. Bo bardziej kojarzy się z wyciąganiem tych wysokich dźwięków. To jest taka piosenka pasująca do niego. Dlatego w ogóle nie dziwi mnie wybór piosenek na Voice, na jego solowym albumie. Uwielbiam jak wzrasta siła jego głosu. Rozumiem, że tutaj śpiewa właśnie ten drugi artysta. Też bardzo przyjemny głos. Ale brzmienie głosu Oniu jest tak charakterystyczne. Od razu jego głos rozpoznałem wśród setki artystów koreańskich. Skrzypki. No, co to za ballada bez skrzypiec. Bez fortepianu. To też taki typowo balladowy rytm. Wspominałam już przy An Ode to You. Moja relacja z balladami jest specyficzna. Nie każda ballada potrafi chwycić mnie za serce. I tu, choć Oniu śpiewa anielsko, sama piosenka jest taka jakby typowo balladowa. Oprócz głosu Oniu nie ma w niej nic nadzwyczajnego. Nie znaczy to, że mi się nie podobała, jak najbardziej mi się podobała, natomiast nie jest to piosenka jakby najbardziej
taka, którą bym mogła słuchać 15 000 razy. Dobra, no i co sądzicie o tego typu, o takim formacie filmików? Wydaje mi się, że to nie ostatni filmik tego typu, który nakręcę, bo na tych wszystkich albumach, nawet na tych, które już znam na pamięć, jest tyle piosenek, do których nie można znaleźć wykonania live, że żal byłoby nie powiedzieć o nich nic w ogóle i pominąć je milczeniem. Natomiast jeżeli chodzi o 2009 Year of Us, mam tutaj swoich faworytów. Moje ulubione piosenki to stanowczo JoJo, Shiny Girl, największa niespodzianka na tej płycie i piosenka, która wow, sprawiła, że zupełnie odleciałam. I oczywiście Ding Ding Dong, because Ding Ding Dong. Oprócz tego kolejna jest jakby Year of Us, czyli You. Podobały mi się tam harmonie. Podobało mi się, jak głosy członków Shiny tworzyły tą właśnie wspaniałą harmonię ze sobą. Potem Get Down, bo chociaż nie jestem wielką fanką rapu, to jestem wielbicielką Key. W związku z czym, czego by Key nie zrobił, będę lubić. I na samym końcu jest The Name, jak to jest? The Name I Love. No, muszę powiedzieć, że bardzo dobrze zrobiłam, że kupiłam ten album, bo naprawdę, no, Shiny Girl skradło moje serce. Dobra, no to w takim razie zobaczymy się za niedługo na pewno, na następnym filmiku. A na razie wracam do słuchania JoJo i Shiny Girl. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa!